Welcome to the official YouTube channel of the Silesian Bridge Foundation. My name is Bart, and usually I'm your host. However, today is going to be Roman, the president of our foundation. One more very important thing, that today's episode is going to be in Polish. We're going to switch to Polish in a moment. However, English subtitles are available. All you have to do is click on CC closed captioning, pick English, or there are a few other languages available there as well. So that's all from me. I hope you're going to enjoy it, and I'm passing on to Roman. Witam wszystkich serdecznie. Dziś z miejscowości Minkowskiej jesteśmy przy pałacu. Porozmawiamy dzisiaj o stanie obiektu. Chciałbym też Państwu zaprezentować unikalne archiwalne zdjęcia, które dzięki naszym przyjaciołom otrzymaliśmy z Niemiec. Przedstawiają one pałac w roku 1917 i przedstawiają oranżerię z roku 1917. Tu mamy przyjemność zobaczyć po prawej stronie obiektu oranżerię, która funkcjonowała tutaj właśnie do roku 1917. Później uległa zniszczeniu i częściowo właśnie z tej materiałów, z tej oranżerii została wybudowana oranżeria Ingi, jak ją nazywamy, czyli miejsca, w którym dzisiaj prowadzimy badania archeologiczne. Trzeba przyznać, że wygląd tejże oranżerii był, można powiedzieć, futurystyczny jak na tamten okres budowy, no ale tym się charakteryzowała właśnie zabudowa francuska, bo o takiej mówimy w przypadku minkowskim, że była doskonała. Ta część równoważyła dobudowanie części gospodarczej. W pierwowzorze pałac był bez tych części, była tylko ta część środkowa. Te części zostały dobudowane w jednym czasie, już w okresie późniejszym. Zapraszam teraz Państwa już do pałacu, abyśmy mogli zobaczyć, w jakim stanie znajduje się obiekt w dniu dzisiejszym. Wspomniałem, 9 miesięcy temu fundacja otrzymała obiekt do dyspozycji. No i w tym okresie staramy się, aby poczynić wszelkie ruchy związane z przywróceniem go do dawnej światłości. Widzimy tutaj skalę zniszczeń na elewacji. Widzimy też dach, który już jest nieoryginalny, który został zmieniony po latach 50. Wcześniej tutaj mieliśmy czarny łupek. No w tej chwili stan, jak widzimy, możemy mówić po imieniu, jest katastrofalny. Ogrom remontu ocenią dopiero Państwo po obejrzeniu wnętrza. Dlatego zapraszam Państwa do środka. Teren zamknięty jest dla zwiedzających. Teren wstępu na obiekt również jest zakazany ze względu na stan budowlany. Wchodzimy na salę owalną, którą pokazujemy również Państwu na oryginalnych zdjęciach. Jej wygląd w latach 40. Poproszę Pana kamerzystę, żeby pokazał strop, bo to on głównie zagraża obiektowi, jego stan. Po prawej i po lewej stronie, co zobaczymy później na zdjęciach, mamy potężne wyrwy w dachu, które powodują, że duże ilości wody spływają tutaj do środka. Ze względu na stan tych podpór będziemy musieli te prace, mamy taką nadzieję, wykonać w tym roku, żeby nie dochodziło do dalszej dewastacji obiektu. Zresztą współpracując z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, tego typu plany i zalecenia zostały już nam przekazane i z tego fundacja zamierza się wywiązać. Ale mamy nadzieję, że uda nam się ten plan w tym roku wykonać. Obiekt w latach 40., jak wiedzą Państwo, był w stanie idealnym, kiedy przygoda dotycząca zakopywania depozytów tutaj się działa. Można sobie tylko oczami wyobraźni przedstawić, jaki wygląd to przedstawiało. No w tej chwili tego typu zacieki, które spowodowały zniszczenie części stropów, są widoczne w wielu pomieszczeniach. Tu też nad schodami mamy ten sam problem.
No i tutaj nie ukrywam, że to są w tej chwili podstawowe działania fundacji, które mają zabezpieczyć te miejsca przed dalszym rujnowaniem. Pomieszczenia w większości są puste. Nie zobaczymy tutaj już mebli ani innych rzeczy. Zostały one z pałacu wywiezione. Poruszamy się w stronę w zasadzie starej oranżerii, która na tym murze praktycznie się zaczynała. Te pomieszczenia w głębi to są pomieszczenia już dobudowane po 1917 roku, co widać nawet po sztukaterii, która tam spoczywa na tej przybudówce. Ona jest po prostu w lepszym stanie. Piękne stropy, zachowane akurat tutaj w tym pomieszczeniu w bardzo dobrym stanie. Charakterystyczna stolarka drzwiowa. Tutaj mamy do czynienia wszędzie z półokrągłymi drzwiami, co jest rzadkością, typowe dla architektury właśnie francuskiej, bo tak był projektowany ten pałac. Tu przed 1917 roku stała już ta oranżeria, o której mówiłem. Piece zostały tutaj wstawione już w okresie późniejszym do dogrzewania pomieszczeń. Jeśli chodzi o ogrzewanie całego obiektu, w dużej mierze były to piece kaflowe, a wcześniej piec nawiewowy, który będziemy mieli okazję zobaczyć, kiedy zejdziemy już do piwnicy. Jesteśmy w miejscu, w którym nie polecałbym nikomu innemu stać. Są to belki stropowe nad salą owalną. Oczywiście w całym obiekcie obowiązuje zakaz przebywania osób postronnych. Pozwoliłem sobie tutaj wejść, ryzykując troszeczkę, żeby móc przedstawić Państwu skalę zniszczeń w obiekcie. Te belki podtrzymują jeszcze, jak widzimy tutaj, strop nad nami. Tutaj skala zniszczeń jest bardzo mocno widoczna. Praktycznie cała konstrukcja tej części dachu musi być wymieniona. No tutaj raczej innego wyjścia nie będzie, jak zastosowanie po prostu nowej konstrukcji. Na szczęście mury są w stanie dobrym, więc mówimy w głównej mierze o ciesielce, którą należy tutaj wymienić. Kolejne pomieszczenie. Tu właśnie moment, który jest newralgiczny. Tutaj duże ilości wody też nam spadają. Bardzo podobna sytuacja. Widzimy, tu musimy się poruszać bardzo ostrożnie ze względu na to, że nawet stropy grożą zawaleniem, więc wskazuję tylko miejsce i będziemy się jednak stąd wycofywać. Jesteśmy przy pomieszczeniu, które najbardziej napawa nas strachem. Tutaj niestety nastąpiła katastrofa budowlana. Część stropu zwalił się do pomieszczenia znajdującego się przy sali owalnej. Wielu z Państwa powiedziałoby, czy warto to remontować. My nie mamy wątpliwości. Ten obiekt to dziedzictwo światowe, a my jesteśmy jego częścią. To my odpowiadamy za zachowanie tych obiektów w jak najlepszym stanie i chcielibyśmy, aby te obiekty służyły nam jeszcze kolejne setki lat, a może i tysiące. To nasz obowiązek, nasz jako fundacji i wszystkich Państwa, ażebyśmy mogli maksymalnie zadbać o te obiekty. Dlatego też będziemy Państwa w dalszej części prosić o Państwa wsparcie. Przepiękne schody na pewno będą cieszyć nasze oczy po odrestaurowaniu. Mamy co odrestaurować. Drewno cieszy się jeszcze dobrym zdrowiem, więc mamy nadzieję, że te schody w pięknej krasie będziemy Państwu za kilka lat mogli prezentować. Oryginalna posadzka, czarno-biała. Ta nam bardzo pokazuje historię lat 40., kiedy w tych salach gościło wielu SS-manów. Z boku mamy kominek. Stan, jak widać, w tej części jest troszeczkę lepszy. Widzimy tutaj niestety zdewastowane części. No i nasze cudowne drzwi. Kolejne do odrestaurowania. Jest tu ich kilkadziesiąt sztuk. Piwnice
w latach powojennych były również wykorzystywane. Znajdowała się tam kuchnia, zresztą ona znajdowała się i wcześniej. Po latach 50. znajduje się tam również rzeźnia. Choć mamy tutaj ciemno, ale może Państwu uda się coś zobaczyć. Tu mamy piec nawiewowy, który ogrzewał cały pałac. Tu mamy wlot. Można zauważyć masywne rury, które miały za zadanie ogrzewać powietrze i wtłaczać je na wyższe piętra. Ale już w holu mamy inne ciekawe sprawy, jak choćby dwa pomieszczenia po prawej i po lewej stronie, które służyły dużo wcześniej panu Zajlicowi do tego, aby trzymał tam swoje lwy. To właśnie w tych pomieszczeniach znajdowały się zwierzęta. Patrząc na wielkość tych pomieszczeń, ja współczuję tylko tym zwierzętom, bo nie były to warunki, które były na pewno prawidłowe i w dzisiejszych czasach nie do pomyślenia, żeby ktoś trzymał tutaj jakiekolwiek zwierzęta. To właśnie część kuchenna. To tutaj jeszcze kilkadziesiąt lat temu pracowali ludzie, przygotowując potrawy. Wędzarnia, piękne stropy. Tu widzimy, gdzie wieszano świnki. Oczywiście też pomieszczenia całe zdewastowane, wymagające kompleksowego remontu. Posadzka w stanie jeszcze w miarę przyzwoitym, ale też już wymaga olbrzymich nakładów i prac. Kafle zostały zerwane w dobie komunizmu. Tu kolejne, ostatnie pomieszczenie, o tyle ciekawe, że właśnie w tym miejscu, które mamy w tej chwili zamurowane, znajdowała się winda służąca do podawania potraw na górne piętra. Mamy nadzieję na jej odrestaurowanie. Jak widzą Państwo, stan tych wszystkich pomieszczeń pozostawia wiele do życzenia, dlatego jest to dla nas olbrzymia troska i odpowiedzialność, aby w przyszłości świeciły przykładem. Chciałbym się tu z Państwem spotykać, kiedy będziemy mieli tu już komfortowe warunki. W dzisiejszym materiale to ostatnie pomieszczenie, które chciałbym Państwu zaprezentować. To piwnica pod salą owalną i postument, który podtrzymuje strop z sali owalnej. Mamy tutaj ogromny problem, dlatego że ten postument niestety czas zrobił swoje. Wypadają nam cegły. Mamy przeciek wody, który powoduje osłabienie stropu. Zdajemy sobie sprawę, że zawalenie tego postumentu oznacza największą tragedię dla tego pałacu. Oznacza zawalenie praktycznie całej środkowej części pałacu. Dlatego naszymi staraniami nie możemy, krótko mówiąc, tylko myśleć o dachu. Oczywiście on jest najważniejszy, ale kolejnym elementem jest właśnie ten filar, który da nam gwarancję, że będziemy mogli po pałacu jeszcze wiele lat chodzić i go zwiedzać. Mija 9 miesięcy, odkąd fundacja przejęła obiekt zabytkowy w Minkowskim. Zapytają się Państwo, co zrobiliśmy przez ten czas. Przede wszystkim procedury zmuszają nas do przeprowadzenia drogi formalnej. Projekty, zezwolenia, pozwolenia, proszę mi wierzyć, są tego całe pliki. Inaczej nie można ruszyć tematu. Dokonujemy tych wszystkich formalności, jesteśmy w trakcie, mamy nadzieję, że w najbliższych miesiącach zakończymy ten proces. Dopiero po tym procesie będziemy mogli składać odpowiednie dokumenty w celu dofinansowania prac, które tutaj muszą przebiec. Kosztorys wstępny na dzień dzisiejszy odbudowy tego obiektu i jego rekonstrukcji to około 22 milionów złotych. Sam dach to nakłady 2 milionów złotych. Nakłady potężne, ale my wierzymy, że zdobędziemy te pieniądze, że uda nam się pozyskać z funduszy unijnych. Na pewno otrzymamy wsparcie z Polskiego Ministerstwa Kultury. Liczymy na to z całego serca i wierzymy, że te prace pójdą do przodu. Liczymy także na Państwa pomoc. A teraz przekazuję już pałeczkę mojemu koledze
Bartowi. Bart, zapraszam. Roman, po pierwsze to bardzo dziękujemy za to, że znalazłeś czas w swoim napiętym grafiku, żeby opowiedzieć historię pałacu, nawet nie tyle co historię, ale opowiedzieć o pałacu z perspektywy nie tylko siebie jako pewnie historyka i człowieka, który jest zafascynowany tym, ale również z perspektywy prezesa fundacji. Jak sami widzicie, jest całe mnóstwo rzeczy, którymi trzeba się tutaj zajmować. Ja ilekroć wchodzę do pałacu, czuję się, jakbym się cofał w czasie i wyobrażam sobie te czasy świetności lat 40., jak pięknie wyglądała sala okrągła, co się musiało dziać, jakie musiały się tutaj dziać przyjęcia, jacy ludzie się musieli kręcić, ile było służby, jak pięknie ten podjazd okrągły wyglądał. Natomiast z perspektywy prezesa fundacji to wygląda troszeczkę inaczej. Dużo obowiązków, koszta po prostu są bardzo duże, stąd zawsze prosimy o wsparcie. Ilekroć prosimy o wsparcie, nie jest to z tego powodu, że mamy ochotę wypłacać sobie pensje, natomiast jesteśmy tutaj pasjonatami, jesteśmy wolontariuszami, nie otrzymujemy pensji, poświęcamy swój czas, nasze serca, ponieważ wierzymy nie tylko w naszą misję, ale też w ten budynek i chcemy, żeby ta historia była zachowana. Dlatego zawsze prosimy o wsparcie. A że fundacja jest samofinansująca, to tym bardziej jest to bardzo, że tak powiem, zawsze docenione i mile widziane i do tego zawsze zachęcamy. Można wpłacać bezpośrednio na nasze konto bankowe. Mam nadzieję, że w momencie jak oglądacie nas, to już jest możliwość składania dotacji poprzez serwis Patronite. Chcielibyśmy uruchomić to również. No jeżeli ktoś chce nam pomóc swoim czasem, zostać wolontariuszem, jesteśmy bardzo chętni, żeby również nam pomogli. Jeżeli ktoś jest, nie wiem, zapalonym budowlańcem i zna się na takich budynkach i chciałby nam służyć pomocą w jakikolwiek sposób, czy nawet zasponsorować, przyjechać z jakimś sprzętem albo z jakąś wiedzą, jesteśmy zawsze na to otwarci. Nasze prace wykopaliskowe ciągle trwają. Jesteśmy bardzo blisko, żeby Wam dać jak najbliższe ujęcia stamtąd, także to mam nadzieję, że będzie wkrótce. To już by było wszystko ze strony Romana, naszego prezesa Fundacji Śląsko-Niemieckiej Śląski Pomoc, także bardzo dziękujemy za jego czas. Z mojej strony ja również bardzo dziękuję. Jeżeli chcecie uzyskiwać i widzieć nasze wideo, jak szybko tylko się pojawią, to zapraszam, żebyście kliknęli like, share and subscribe, czyli polub, zasubskrybuj i się podziel tym, jeżeli to dobrze przetłumaczyłem, na pewno nie w kolejności. Także naprawdę bardzo dziękuję za Wasz czas, za to, że nas oglądacie. Dziękuję Filipowi, naszemu kamerzyście, który tak pięknie, wytrwale biegał po pałacach. Mam nadzieję, że będzie parę fajnych rzeczy, żeście się dowiedzieli. Także to wszystko z naszej strony i bardzo dziękujemy. Trzymajcie się.